Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie. Prowadzimy dla Państwa regularnie cykl wystaw Co nas kręci. Jednakże w tym przypadku wystawa nie może odbyć się w budynku Domu Kultury, ponieważ znajduje się w plenerze. Dzisiejszymi gośćmi są Państwo Maria i Dariusz Chudzik. Przy okazji gminnego konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną mieliśmy okazję odwiedzić różne posesje na terenie naszej gminy i naszą uwagę przykuła dekoracja na jednej z ulic. Dekoracja wyjątkowa, której autorami są Państwo Chudzikowie. Dzień dobry Państwu. Proszę nam powiedzieć, kto z Państwa wpadł na pomysł takiej dekoracji i kiedy to się zaczęło? No ja wpadłem na taki pomysł. Zaczęło to jakieś 5-6 lat temu. Na początku był mniejszy, bo mamy dwa budynki mieszkalne na działce. Jeden był mniejszy, drugi większy. I zaczęło się od tego, że na tym mniejszym budynku powiesiłem na linii takie sople. I od tego się zaczęło. A później stopniowo co roku coś tam się dokładało. Na mniejszym budynku, potem na większym, potem jeszcze jakieś choinki na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Co roku się dokłada do tego. A kto tworzy projekt tej dekoracji? Czy Nie, no to tak mi przychodzi z głowy, no. Z głowy, to nie jest żaden tam projektant ani nic z tego, tylko po prostu coś ciekawego zobaczę w internecie, to staram się tam już w listopadzie wyszukiwać takie... Kolejne pytanie, ile czasu zajmuje Państwu przygotowanie tej iluminacji? No mi się wydaje 2-3 tygodnie to spokojnie, no. W tym roku na przykład dołożyłem około 30 dodatkowych obwodów. Czyli nawet samo zasilanie, bo to 30 zasilaczy trzeba podłączyć pod te lampki, nie? Także instalacja elektryczna też wymaga jakiejś tam przeróbki i tak dalej na zewnątrz. Także to 2-3 tygodnie musi trwać. I co roku dodają Państwo coś nowego, No tak? raczej tak. A proszę powiedzieć, czy kupujecie Państwo jakieś gotowe elementy, czy sami też tworzycie jakieś dekoracje? Znaczy na zewnątrz to gotowe elementy. Wewnątrz budynku to można sobie samemu stworzyć. Znaczy ja w tym roku na przykład kupiłem takie przezroczyste bombki i dałem wnuczkom, żeby to ozdobiły. I w środku czy na zewnątrz jakieś tam tego. I Takie dzieła są takie dzieła są porobione przez wnuczków naszych. No właśnie, proszę nam powiedzieć, czy wewnątrz domu również Państwo macie takie dekoracje? Tak. Jest taka szopka mini tam na kominku i tak dalej. Także. Gdzie się Państwo zaopatrują? No przez internet raczej. Przez internet, sklepy takie. Teraz. Przez internet Allegro, sklepy jak typu Castorama, Leonardo Merlin czy coś takiego. Przed świętami są różne takie ciekawe rzeczy wystawiane, także. A proszę nam powiedzieć, czy gdyby Państwo mieli zachęcić mieszkańców do tworzenia takich dekoracji, to proszę powiedzieć, czy to dużego wkładu finansowego wymaga i dużej pracy? Czy nie, to jest praca jako praca, to jest przyjemność, a wkład finansowy, no raczej nie. No stopniowo przecież można tam, no takie lampki 200-300 zł, taki sznur porządny kosztuje, no tak nie wiem, 60 metrów tego LEDa, no to co roku coś dokupić i te są tańsze. Niektóre są tańsze na przykład, no krótsze są tańsze. No ale to nie są takie ogromne koszty, po prostu tylko trzeba mieć pomysł. Czyli Państwo ile to prądu zużywa? No nie wiemy. Nie liczymy ile prądu, nie liczymy na to, że jakąś nagrodę zdobędziemy, tylko po prostu dla siebie, dla to, żeby... I też dużo dla wnuczek. Dla wnuczków, dla dzieci. Bo to jest taka sama przyjemność dla nich. Żeby... A czy inni członkowie rodziny też uczestniczą w tych dekoracjach? Tak, no oczywiście, no bo to trzeba wejść wysoko na drabinę czy coś, także gdzie dzieci muszą przyjść pomagać. A proszę nam powiedzieć, no bo widzieliśmy, że tam są bardzo wysokie drzewa, choinki. Jak Państwo sobie radzicie z powieszeniem ozdób na takich wysokościach? No mamy taką tyczkę 5-metrową z takim haczykiem na końcu i tak się podwiązuje ten sznur tych lampek i się naokoło układa na choince. Zaczynając od góry do dołu, tak się... Ciekawy patent. No, trzeba było sobie jakoś radzić. A proszę powiedzieć, czy widzieli Państwo inne iluminacje na terenie gminy? Jak Państwo je oceniają? Czy Wam się podoba? Bardzo ładne. Co roku są ładniejsze, także zachęcamy wszystkich mieszkańców do przestrojenia co roku. A czy mają Państwo jeszcze jakieś inne pasje, którymi mogliby się Państwo podzielić z nami, z mieszkańcami? No ja mam jeszcze pasję, zbieram stare płyty, lubię dobrą muzykę, płyty winylowe, CD, stare sprzęty, audio.
Teraz mi przyniósł dwa stare zegarki, Ja przyniósł postawił mi w salonie. Płyt to mam około winylowych około 1000, drugie tyle CD, także no dobra muzyka. Czyli jest szansa, żebyśmy w przyszłości zaprosili Państwa jeszcze do spotkania, rozmowy na temat kolejnych pasji. Tak, oczywiście. Dziękuję. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach wystawy Co nas kręci. Naszymi gośćmi byli Państwo Maria i Dariusz Chudzikowie, pasjonaci iluminacji świątecznych. Dziękujemy. Dziękujemy również. Dziękujemy. Zachęcamy jeszcze raz do udziału w konkursie w przyszłym roku.